Cześć, siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się rzutem na taśmę Dellem C640 z ostatniej paczki. Jak widzieliście na początku filmu, jest w dość opłakanym stanie. Generalnie mamy tutaj całkiem połamaną obudowę i laptop wygląda, no żeby nie powiedzieć brzydko, to powiem, że szpetnie. Generalnie jakby się tak nad nim zastanowić, to nie wiem, czy gorzej wygląda, czy gorzej pachnie. No nie ma tutaj szału i generalnie trzeba tutaj naprawdę gruntownego szaleńca, żeby powiedzieć, że da się coś z tym zrobić. A że mi szaleństwa nie brakuje, to myślę, że właśnie tego Della ogarniemy sobie dzisiaj na tym filmie. Dell jako taki, jedyny plus jaki posiada na ten moment, to fakt, że działa. Pozwoliłem sobie wymontować z niego już baterię, akumulator podtrzymujący BIOS, ze względu na to, że tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć, czy nie, ale już jest delikatnie wylana bateria, więc żeby nie uszkodzić płyty głównej ani żadnych układów na niej, bezpośrednio wymontowałem i za jakiś czas myślę, że sobie tutaj taki akumulatorek znajdę, gdzieś kupię i wymienię. Jeżeli chodzi o samego laptopa, z plusów, jakie trzeba mu przyznać, to po pierwsze działa tutaj bateria. Jak widzicie, jest odpalony całkowicie bez kabla i sama bateria tutaj działa. Klawiatura, no w sumie działa, ale jest wybrakowana i ja sobie ją tutaj zastąpię klawiaturą, którą już sobie wcześniej przygotowałem. Jest to klawiatura też z tego modelu. Generalnie zregenerowana, gotowa do montażu. Sama klawiatura wygląda w ten sposób. W zasadzie jak nowa, wyjęta z pudełka, a tak naprawdę wyglądała wcześniej troszkę może lepiej od tej i poświęcając jej troszkę czasu, doprowadziłem ją do takiego stanu. Więc da się i będzie jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o same parametry tego laptopa, no to mamy tutaj, jakby się tak przyjrzeć, Pentium 4 1,8 GHz, mamy 1536 MB pamięci RAM DDR, mamy ATI Radeon 7500, 32 MB, 60 GB dysk twardy, który już tutaj wcześniej włożyłem, jego tutaj oryginalnie nie było, i napęd CD-ROM, który też sobie wymienię, bo nie ma przedniego panelu, więc coś sobie tutaj dobierzemy. Generalnie nie mam jeszcze żadnej 640, a są ciekawe o tyle, że mamy tutaj mobilny Pentium 4 i Radeona 7500, który podejrzewam będzie się bardzo fajnie nadawał do retro gamingu. Co pewnie sobie sprawdzimy, zapewne nie na tym filmie, może na następnym, ale na pewno to zrobimy. Więc co? No, nie przedłużając, plan jest taki, żeby tego laptopa doprowadzić do porządku, więc myślę, że będziemy sobie działać. No i mamy płytę główną na wierzchu. Z rzeczy fajnych i z rzeczy niefajnych jest tyle, że z rzeczy niefajnych mamy dwa układy chłodzenia do karty graficznej i chipsetu i oba mają wyschnięte thermalpady, które zasadniczo nie nadają się już za bardzo do użytku. A z rzeczy fajnych, no cóż, myślę, że Bóg dał nam głowę nie do siedzenia, więc trzeba troszkę pomyśleć i wszystko da się w jakiś sposób rozwiązać. A moim rozwiązaniem na tego typu bolączki będą miedziane blaszki. Mam miedziane blaszki różnej grubości, dobrałem sobie już wcześniej odpowiednią grubość, która mi zastąpi odpowiedni thermalpad i zrobimy sobie kanapkę, czyli pasta termoprzewodząca, blaszka, pasta termoprzewodząca. Wcześniej próbowałem to już na różnych innych laptopach, za każdym razem świetnie zdawało mi to relację, więc i tym razem powinno być jak najbardziej ok.
Jeżeli chodzi o resztę komponentów, no to myślę, że tak, sam procesor sobie tutaj zdemontujemy, zaglądniemy sobie pod maskę, dlatego że mam tutaj pewien pomysł, a mianowicie mam Pentium 4 mobilne, taktowane zegarem 2 GHz i nie widzę powodu, aby tutaj sobie tego procesora nie zupgrade'ować podczas tej zabawy. Układ chłodzenia tutaj w tym przypadku również posiada taki aluminiowy thermal pad. Ktoś już tutaj wcześniej nałożył srebrną pastę. Czy to jest dobre połączenie? Wydaje mi się, że nie. Przewodzi termikę, ale możemy to zrobić lepiej, więc dlaczego mielibyśmy tego lepiej nie zrobić? Więc idąc za pomysłem, przygotowałem sobie nowiutki układ chłodzenia. Może nie tyle nowiutki, co po prostu wyczyszczony, spolerowany odpowiednio w odpowiednim miejscu oraz odpowiedniej grubości, a jakże blaszkę miedzianą, którą sobie tutaj zastosujemy na kanapkę. Więc tak, mamy już rozwiązane chłodzenie układu pamięci, mamy rozwiązane chłodzenie karty graficznej oraz chłodzenie mostka płyty. Co do wentylatora, wydaje mi się, że ten jest już tutaj lekko zajechany, ale nie ma tego złego. Mamy tutaj nowiutkiego Panasonica, który powinien nam jak najbardziej zastąpić ten wentylator, który mamy tutaj włożony. Więc nie przedłużając, myślę, że następny etap troszkę sobie przyspieszymy i widzimy się po skończonej termice. Jak widzicie, tak procesor, jak chipset, jak pamięć RAM, jak chip układu graficznego i radiatory zostały wyczyszczone. Już na procesorze zdążyłem nałożyć i zrobić kanapeczkę. Tutaj sobie zrobimy przygotówkę również. 3 razy cyk. I teraz tak, bierzemy sobie taką blaszkę i tak na dobrą skalę wgniatamy ją na całą moc, jaką tylko tutaj mamy. Jeszcze raz sobie sprawdzę, który nam tutaj gdzie będzie przypadał, żeby nie pomylić kolejności, jaką tutaj sobie wcześniej ułożyłem te blaszki. No i tak mniej więcej sobie to tutaj wcześniej wymierzyłem i zakładamy.
powinno nam to zrobić dużo lepszą robotę jak thermal pady. A i wygląda bardziej kozacko. Dobra, możemy sobie tutaj lekko odtłuścić jeszcze z paluchów same blaszki. I myślę, że teraz sobie możemy... O, alkohol nam odparował, widzicie? I teraz możemy sobie nałożyć pasty bezpośrednio na miedź. Tu jeszcze może na chipset, bo nie wiem, czy sobie idealnie trafiłem, nie wiem, jak to jest tam spozycjonowane. I w tym momencie możemy sobie cały układ ładnie nałożyć na kartę i chipset. OK. I nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj to elegancko poskręcać. I powinno nam fajnie dawać radę. Po troszku z każdej strony. Ustawiamy sobie tak, żeby nam wszystkie śrubki tutaj ładnie siadały. Zaraz sobie sprawdzę. O, tu mamy jeszcze jedną. Dobra, to mamy dociągnięte. Z tej strony też można dociągnąć. Tutaj zgoła też. I już sobie tutaj resztę śrubek doniosę. Tylko dzięki temu, że mam solidny zapas takich śrubek, jestem w stanie na bieżąco sobie to tutaj dokładać. Ponieważ gdyż w wielu laptopach, które do mnie przychodzą, dużej części śrubek już po prostu nie ma. Ale dzięki temu, że nie robię tego od wczoraj, nazbierałem tych śrubek, można powiedzieć, małe wiadro. I teraz jak coś potrzebuję, to sobie po prostu dobieram. Więc to jest bardzo fajna rzecz. Ok, mamy tutaj ostatnią śrubkę. I teraz myślę tak, że zanim cokolwiek tutaj w ogóle zaczniemy działać, to sobie go odpalę na sucho i zobaczę, czy w ogóle się uruchamia. Jeżeli się okaże, że się uruchamia, no to sobie polecę z tematem dalej. Ok, musimy to tutaj jakoś spozycjonować. Coś mi tutaj nie pasuje. Coś mi tutaj nie pasuje. Procek jest zamknięty. Tutaj to mamy, to mamy. No cóż mi tutaj nie pasuje? Kurde, nie wiem. Ale dobra. O, teraz ładnie siadło. Czasem trzeba trochę serca. Łapiemy śrubki tak, żeby tylko chwyciły i dociągamy krzyżowo, tak, żeby nam równomiernie tutaj podeszło pod całość. Ok. Myślę, że tutaj sobie jeszcze doszczelnię ten układ chłodzenia taśmą srebrną, tak, żeby nam tylko przez finy to powietrze przechodziło, a nie uciekało tutaj bokiem. I myślę, że mamy to. Chwila przerwy i sprawdzamy, czy temat działa. No i dobra, słuchajcie, sprawdzimy go tylko na szybko, na krótko. Czy nam tutaj odpala? I coś nam nie odpala. Czegoś mu będzie chyba brakować. A nie, to nie ten przycisk. No popatrz. No i mamy wszystko. Więc możemy sobie tutaj śmiało kontynuować. Powinno bez problemu
nam to tutaj śmigać. OK, więc sobie tu założymy jeszcze tą blokadkę, bo wypadła, i lecimy z tematem, jak to mówią. No i tak, obudowa poprzednia nam się całkowicie rozleciała. Niestety nie przetrwała próby czasu, ale nie ma tego złego. Mam tutaj całkiem sympatyczną, super elegancką górną część palmrestu i myślę, że na bazie jej właśnie sobie to tutaj będziemy dalej składać. Pierwsze uporamy się ze wszystkimi zaczaskami, później można sobie to już pomalutku skręcać. Poprzednia obudowa też przez poprzedniego właściciela, z tego co zdążyłem zauważyć, była skręcana niestety nie tyle śrubkami, co klejem kropelką i no cóż, stało się jak się stało. Nie było za bardzo szansy, żeby to tutaj w jakiś sposób uratować. No ale nic, tam wykorzystaliśmy co mieliśmy wykorzystać i teraz weźmiemy sobie całą bazę z czegoś innego. No i już tutaj część obudowy mamy złożoną. Składamy jeszcze tylko stand do wentylatora. Jest on tak zrobiony, że nawet jeżeli sobie zatkacie dolną część, to ma wpuszczać powietrze bokiem. Jest to też bardzo fajne rozwiązanie. Nie stosuje się tego we współczesnych laptopach, a myślę, że jeżeli laptop ma zaciąg z dołu, powinno się to stosować. Już Wam pokażę, o co chodzi. Już, momencik. Widzicie, mamy tutaj wentylator i ma tutaj jeszcze dokręcany taki dodatkowy stand, który nawet jeżeli sobie tutaj zatkacie cały otwór z dołu, zaciąga Wam powietrze bokiem, co jest bardzo fajnym i bardzo dobrym rozwiązaniem. W porządku. Mamy tutaj dół skręcony, podłączymy sobie jeszcze, myślę, anteny Wi-Fi, bo sam laptop takową kartę posiada, więc nie widzę powodu, ażeby tutaj tej karty nie skonfigurować i nie połączyć. Jaki to jest układ, szczerze powiedziawszy, pojęcia nie mam. Natomiast zainstalujemy sobie tutaj, myślę, XPK, bo jest to system, z jakim ten laptop wychodził. I wtedy sprawdzimy sobie, co to za karta i co my z nią możemy sobie ewentualnie zrobić. OK, to mamy tutaj powpinane. Powinno nam działać. Weźmiemy sobie jeszcze tutaj tą zaślepkę. Ona tutaj też ma jakieś rysy, ale to już jakoś specjalnie mnie osobiście nie boli, ze względu na to, że po pierwsze ona jest od spodu, a po drugie przecież mogę sobie ją zregenerować. Dobra, dół, nie licząc klawiatury, mamy tutaj skręcony. Całą resztą będziemy się mogli bawić dopiero w momencie, kiedy będę miał tutaj założoną matrycę. A do tego czasu jeszcze troszkę nam zostało. Podłączony mamy już tutaj touchpad i na ten moment kadłub nasz wygląda w ten sposób. Jest już w zasadzie gotowy do skręcenia dalszego. Natomiast my musimy się zająć panelem. Sam panel tutaj jest jak najbardziej w porządku. Jest to maksymalna rozdzielczość, jaką tutaj chyba można zastosować w tym laptopie. Z tego co widziałem, jak się uruchamiał, a mianowicie tutaj będzie SXGA, czyli 1400 na 1050. To była maksymalna rozdzielczość matrycy stosowana w tych 14. Natomiast sama matryca wymaga gruntownego czyszczenia, a sama klapa wygląda bardzo źle. Więc myślę, że tutaj zrobimy sobie podmiankę. Ja osobiście zregenerowałem taką jedną klapę specjalnie na potrzeby odbudowania tego właśnie dziadka. Już Wam pokażę, jak wyszło. Tak wygląda zregenerowana klapa do 640. Wygląda jak nówka.
Nie ma się do czego specjalnie przyczepić, więc sobie zaraz matrycę wyczyścimy i przełożymy do tej właśnie klapy. Ok. Żeby Was tutaj nie zanudzać, przyspieszymy tą część filmu. No i nie pomyliłem się, jest to matryca Sharpa i jest to matryca 14,1 cala SXGA+, czyli ta najwyższa, jaka tutaj była montowana w tym laptopie. No i jak widzicie, projekt się udał. Mamy tutaj zrobionego do porządku Della C640. Jak zdążyliście zwrócić uwagę, bądź też nie, mamy tutaj naprawdę bardzo ładną sztukę. Biorąc pod uwagę, jak to wyglądało na początku, myślę, że jest naprawdę nieźle. A co mamy tutaj pod maską, już Wam pokazuję. Jak widzicie, udało się tutaj zrobić upgrade procesora. Mamy w tej chwili Pentium 4, 2 GHz. Czy nam to wiele da? Myślę, że nie, natomiast ja lubię taką kosmetykę. Jeżeli mam możliwość, zawsze sobie swoje buildy lubię wymaksować. Dysk 60 GB, myślę, że w zupełności starczy na te zastosowania, które tutaj sobie chcę zrobić. Sam Windows i oprogramowanie wiele nie zajmie. Dostanie bardzo dużo miejsca na nasze gry. Co do reszty, jak widać, napęd DVD, Radeon 7500 32 MB, 512 KB cache'u w procesorze, Krystal 4205 jako dźwięk, no i 1536 MB RAMu. Myślę, że projekt póki co rokuje bardzo dobrze. Na ten moment jedyne co pozostaje to zainstalować jeszcze Windows XP, który tutaj jakby jest dedykowanym systemem operacyjnym. Niemniej jednak byłoby tak w idealnym świecie, a że świat nie jest idealny i że mamy godzinę 2:23 nad ranem, to myślę, że na ten moment będę sobie pomału kończył.
Dla uważnych, jeżeli zwróciliście uwagę, mam w tej chwili na ręce jakiegoś tam Garmina, na którego temat też w osobnym materiale w jakiś sposób się wypowiem. W jaki? Jeżeli kogoś to interesuje, zaczekajcie, zobaczycie. Na ten moment myślę, że będziemy sobie już kończyć. Ten film oczywiście będzie miał kontynuację w odcinku drugim, poświęconym już bezpośrednio temu, jak to chodzi, z czym to się je i jak to sobie radzi na Windowsie XP, do którego został generalnie zaprojektowany. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapę w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki. Cześć.